Cześć, dzień dobry ze Stambułu. Dzisiaj robimy sobie wycieczkę na azjatycką stronę miasta do dzielnicy Üsküdar, dlatego że sami zatrzymaliśmy się w dzielnicy Fatih. To jest taka dzielnica najbardziej turystyczna. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj na kilka dni, to prawdopodobnie też się tutaj zatrzymacie. Zresztą polecamy Wam to zrobić, dlatego że stąd jest naprawdę blisko do wszystkich najważniejszych atrakcji typu Hagia Sofia, Błękitny Meczet, czy też Meczet Sulejmana i tutaj wszędzie jest blisko. Natomiast my dzisiaj chcemy zobaczyć, jak wygląda azjatycka strona Stambułu, która jest zdecydowanie mniej turystyczna. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. My zatrzymaliśmy się akurat w takim naprawdę fajnym miejscu, które jest bardzo blisko meczetu Sulejmana, więc nieważne dokąd idziemy, zawsze, właściwie codziennie przechodzimy obok tego meczetu. On jest naprawdę przepiękny i moim skromnym zdaniem jest o wiele ładniejszy niż Błękitny Meczet. Zanim wejdziemy na prom, idziemy jeszcze doładować kartę na transport tutaj w Stambule. Ona wygląda tak. Taką kartę kupuje się za 6 lir i później doładowuje kwotą, jaką się chce i z tej kwoty pobierane są opłaty za przejazdy. Jeśli chodzi o kartę transportu tutaj w Stambule, to wystarczy, że kupicie jedną kartę i może jej używać kilka osób. Wystarczy ją zeskanować przy każdej wchodzącej przez bramki osobie, ale właśnie fajne jest to, że nie trzeba płacić za oddzielne karty dla każdej osoby. Za mną widzicie chyba największą atrakcję turystyczną tej części miasta, czyli latarnię morską. Aktualnie w tej latarni morskiej znajduje się restauracja i kawiarnia, ale w ogóle z tą latarnią związane są liczne legendy. Taka najbardziej znana opowiada o tym, że córka sułtana została w tej wieży zamknięta, dlatego że była taka przepowiednia, która mówiła, że ona zginie od ukąszenia węża. Dlatego jej ojciec sułtan postanowił zamknąć ją w tej wieży, żeby po prostu ją chronić. Ale zdarzyło się tak, że dziewczyna kupiła kosz owoców od jakiegoś sprzedawcy i w tym koszu był wąż i ją ukąsił i ona w tej wieży właśnie zmarła. Było dosyć gorąco, musieliśmy chwilę odpocząć w cieniu, a teraz idziemy pokazać Wam lokalny bazar.
Od tego skrzyżowania, gdzie znajdziecie pomnik byka, gdzie wszyscy robią sobie sesje zdjęciowe, odchodzi chyba najbardziej znana tutaj ulica, czyli Baharia. I mówi się, że to jest taki azjatycki Istiklal, dlatego że Istiklal jest znaną ulicą, gdzie można kupić chyba wszystko po europejskiej stronie, natomiast Baharia właśnie tutaj po stronie azjatyckiej. A tu z kolei druga znana ulica, czyli Tell Al-Zade, i na niej jest sporo sklepów z antykami, antykwariatów z książkami. Zwiedzanie żadnej dzielnicy nie byłoby pełne, gdybyśmy nie zabrali Was też do meczetu. Tutaj w Stambule zazwyczaj turyści odwiedzają te wszystkie ogromne meczety typu meczet Sulejmana albo błękitny meczet. Natomiast te mniejsze meczety są również bardzo klimatyczne i w środku naprawdę przepiękne. I tutaj w Cadico jednym z takich meczetów jest meczet Osmana Agi i właśnie do niego zaraz wejdziemy. Za mną widzicie pomnik Ataturka. Jego pomników tutaj jest całkiem sporo, zresztą w całym mieście. Nazywa się jego imieniem ulice, są pomniki, jego zdjęcie pojawia się na flagach, na różnego rodzaju pamiątkach. Naprawdę można go zobaczyć wszędzie. Właściwie nie da się przyjechać do Stambułu i go nie zobaczyć. Ataturk to był prezydent Turcji i prezydent, dzięki któremu właściwie Turcja jest krajem laickim, dlatego że właśnie za jego prezydentury nastąpił rozdział religii od państwa. Na czym to polegało? Wiecie pewnie, że islam zezwala na posiadanie 4 żon, natomiast zmiany, które wprowadził właśnie Ataturk, sprawiły, że w Turcji można mieć tylko 1 żonę. Ale to tylko jedna ze zmian, które nastąpiły w kraju. On był też odpowiedzialny za zmianę alfabetu w języku tureckim, dlatego że kiedyś używano alfabetu arabskiego, a później został on zmieniony na alfabet łaciński, na alfabet, który jest używany obecnie. Dzięki temu zmniejszył się też procent analfabetyzmu wśród obywateli Turcji, właśnie po tym, jak zmieniono pismo na łacińskie. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy uważali, że Ataturk to była odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Te zmiany, które on wprowadzał, czyli laicyzacja kraju, spotkały się z dużymi protestami ze strony konserwatywnej części społeczeństwa. I do tej pory są osoby, które uważają, że zmiany, które wprowadzał, nie były na plus, tylko na minus. Dziękujemy Wam za ten krótki spacer po azjatyckiej stronie Stambułu. Zachęcamy do zostawienia kciuka w górę pod filmem i zasubskrybowania sobie kanału. Do zobaczenia. Cześć!